Witajcie, tutaj Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o tym, że ludzie w moim odczuciu błędnie postrzegają osobę narcyza, myśląc sobie, że narcyz jest konkretnym człowiekiem, a wręcz osoby badające to zjawisko, naukowcy, nawet potrafią mówić, że jest to zaburzenie osobowości, upatrując, że w osobowości jest jakby źródło tego kłopotu życiowego, tak bym to nazwał. Jest to zrozumiałe, bo psychologia jest nauką redukcjonistyczną i nie chce się wypowiadać o sprawach duchowych i nie ma takich ambicji i w takim razie generalnie niemalże jedynie co im zostaje, to mówienie o osobowości. Natomiast ja, jeżeli mówię o duchowości, to ja mówię o wiele szerszym postrzeżeniu i tutaj mamy do czynienia i z osobowością, i z duszą, i z duchem, i z ciałem. Także jest tego dużo. Teraz mi takie przyszło porównanie. Jak się strzela do tarczy, to wiadomo jest, że jest jakaś rzutka, jakiś pocisk, cokolwiek, tak? Tarcza jest podzielona na przykład na 10 sektorów, i strzelający, na przykład z łuku strzała jest, tak? I chcą bardzo trafić do środkowej, do samego środka, tak? I jak tam strzeli 8 na 10, to 8 na 10 punktów jest i fajnie, nie? Już wie. Natomiast obecnie to postrzeganie narcyzów, kim oni są w takim potocznym, popularnym postrzeganiu, można by porównać do tego, że wyobraźcie sobie, mamy tarczę na stojaku i tam jest właśnie tych kręgów, jest tam tych 10 kręgów, jest środek, jest dziesiątka. Stoimy od niej tak z 1,5 metra. I teraz tak, mamy na ziemi jest błoto, ale takie dosyć gęste błoto, że można wziąć całą rękę, zanurzyć i całą rękę błota nabrać. Trzymam w ręku taki cały kawał błota i chlap o tą tarczę. Tak, i oczywiście trafiam. Mówię, trafiłem. Tak, ale ile punktów? Wszystkie. I 1, i 2, i 3, i 4, i w ogóle wszędzie się to błoto rozklapało, tak? Ale to ja trafiłem, prawda? Się cieszę. Cieszę się, trafiłem w tarczę. Także jakby to powiedzieć, to jest mniej więcej taka metafora dzisiejszych opisów narcyzmu, w których to opisach oczywiście są części bardzo rozsądne i sensowne, ale też i niektórzy jakby postrzegają troszeczkę inaczej. Dobrze, ale do tematu. Zazwyczaj rozumowanie jest takie, że osobowość narcyza jest narcystyczna, że to osobowość chce właśnie złego coś dla osoby partnera czy partnerki. I że narcyz w osobowości jest egoistyczny i tak się zachowuje egoistycznie. I co należy zrobić? Należy go przyłapać na tym, pokazać mu to i najlepiej jeszcze ukarać, żeby tego więcej nie robił, żeby go to bolało.
I jeżeli się ukara osobowość, no to będzie dobrze. Tutaj nie wiem, czy widzieliście, jest wiele takich filmów na YouTubie, w których tytule jest co zrobić, żeby tam narcyz cierpiał, albo jeżeli to zrobisz, to narcyz będzie uciekał, albo coś tam, no takie rzeczy, które należy zrobić, żeby jakby oddać za cierpienie narcyzowi. No bo ofiara narcyza oczywiście czuje się chociażby urażona, chociażby poniżona, niewidziana, czuje się poniżona. No i generalnie jest to taka uraza, takie rozgoryczenie, że mimo wszystkich chęci, które chciałem zastosować do tego, żeby żyć z osobą narcystyczną i żeby było nam dobrze razem, to jednak wszystko to wzięło w łeb i ostatecznie to, w cudzysłowie, narcyz wygrał i to, a ja przegrałam, tak? Ja przegrałem i jestem po prostu pogryziona, pokąsana, mam rany w aurze, w energiach, czuję się wyssany z energii. Także tutaj to rozumowanie takie jest troszkę jakby odwetowe w kierunku, no właśnie, kogo? W kierunku osobowości tego człowieka, który widzimy, bo my zwykle postrzegamy, że ten człowiek jest to ten, kogo widzimy oczami i tam jest osobowość i to wystarczy. To właściwie jest wszystko. I przykład taki. To jest przykład z pewnego filmu na YouTubie. Pani właśnie opowiada o narcyzmie, ale tak, no to nie jest takie profesjonalne, to wynika zapewne z jej własnych osobistych przeżyć. Zresztą to, co teraz powiem, to też jest takie osobiste u tej pani. Pani sobie w sobotę rano przy komputerze siedzi, coś tam robi, cichutko, nikomu nie przeszkadza i budzi się jej partner. I co? Od razu pani mówi, że czuje, że coś jest nie tak, że partner jest wkurzony, że nagle się zrobiło nieprzyjemnie, nagle coś jakby po prostu zaburzyło tą aurę. Widać, że ten człowiek jest wkurzony i ona co zastanawia się, czy ja coś zrobiłam. Od razu poczucie winy, od razu się zastanawiała, czy w jaki sposób zrobić, żeby go jeszcze dalej nie urazić. I ta sytuacja była na tyle nieprzyjemna, ale nie tylko dla niej, co ciekawe. Ten jej partner pochodził trochę i wziął klucze, portfel, nałożył płaszcz i mówi: idę do sklepu, bo nie ma nic do jedzenia w domu. Nie wiem, czy wyszedł, czy nie wyszedł. W każdym razie ona zaczęła się zastanawiać, czy to oznacza, że ona coś źle zrobiła. I zaczęła patrzeć do lodówki, poszła, lodówka pełna. I jakie było jej wtedy rozumowanie? On chce mnie oskarżyć o brak zapasów.
ona poczuła panikę, poczuła poczucie winy. Ta autorka tego kanału mówiła, że już ileś lat tak się zmagała z tym człowiekiem i zaczęła się po prostu już z czasem sama oskarżać o bardzo wiele rzeczy, chodzić na palcach wokoło niego, żeby tylko go bardziej nie urazić, żeby się nie wkurzył bardziej. I zastanawiała się, gdzie ja popełniłam błąd i była przekonana, że to ona popełniła błąd. No, można powiedzieć, że właśnie narcyz jakby energiami też wymuszał na niej przekonanie, że tak jest. Wymuszał to przekonanie, że to ona jest winna. I ona mówi też, tak, to po angielsku, I'm huge failure, I'm huge disappointment. Po angielsku to jest nawet w ten sposób, że ja jestem błędem, ja jestem rozczarowaniem. Nie tylko, że ja go rozczarowałem, ale ja w ogóle jestem tym problemem. Także tam jest taka możliwość powiedzenia jeszcze tak bardziej dosadnie w stosunku do siebie i negatywnie bardziej. On musi teraz iść po jedzenie zamiast jeść śniadanie. Takie miała myśli. Czyli obarczała siebie winą. Natomiast w tym filmie powiedziała, że wtedy po raz pierwszy zaczęła kwestionować jego opowieść. Zaczęła się zastanawiać, przecież coś jest nie tak, bo przecież czy on nie pamięta, że w lodówce jest dużo jedzenia? Czy on tego nie sprawdził? I zaczęła go oskarżać. Oskarżać coś. Czyli zaczęła myśleć, że to on specjalnie ją chce wrobić w poczucie winy. Tutaj niestety można powiedzieć, że pani już wtedy była mocno współuzależniona i nie brała jakby odpowiedzialności. Oczywiście nie brała odpowiedzialności za to, co przeżywa i jakby też było to tak, że partner i jego energie jakby inspirowały ją do tego, żeby ona się czuła winna. Ale dopiero wtedy, ten pierwszy raz, jak ona wspomina, że dopiero to wtedy zaczęła mieć jakąś refleksję, zaczęła poddawać to pod wątpliwość. A wcześniej, nie wiem dlaczego, ale uważała, że partner ma rację i że ona w jakiś sposób zrobiła jakiś błąd. I mówi tak, coś wisiało w powietrzu, nie chciałam pytać, aby nie pogarszać sprawy. Tak? Czyli to jest jakby ewidentna postawa współuzależnieniowa, w której ta osoba nie chce jeszcze bardziej rozdrażniać partnera, czyli na przykład alkoholika, czy na przykład narkomana, tak? Jak on tam widać, że w nim kipi coś, tak? A ta kobieta się czuje oskarżana. Ona się czuje oskarżana. I co ciekawe, według mężczyzny, jakby mężczyzna patrzył na to mógłby mężczyzna powiedzieć, no nie zawsze człowiek ma dobry humor. Ona wymagała od niego, żeby w tym dniu miał dobry humor od rana. A jeżeli nie miał, to ona się zaczęła czuć winna za to.
I co by mężczyzna jeszcze dalej powiedział? On nie chciał z nią zaczynać, ponieważ widział, że by nie mógł się skontrolować z tym złym humorem. Więc nic nie mówił, jak to mężczyzna. I zrobił, co mógł najlepszego. To osobowość jego zrobiła oczywiście. Wymyślił to. Wymyślił, co zrobić, żeby jej nie zranić swoim złym humorem. Zauważcie, że to jest inne tłumaczenie tej sytuacji. I zaczął się przygotowywać do wyjścia, bo powiedział, no to jeżeli ja mam zły humor, to nie będę tutaj z tym złym humorem się wyżywać na mojej partnerce, tylko pójdę, no chociażby powiem jej, że mam do sklepu coś do kupienia, na przykład, że jedzenie trzeba kupić. Tak? Także opowieść mężczyzny może być skrajnie inna. I co ciekawe, mężczyźni dosyć często robią coś takiego, ponieważ nie potrafią po pierwsze rozmawiać o uczuciach, emocjach, a też i nie umieją skontrolować tego bardzo często. Jeżeli mają od ciemnych sił podczepy jakieś, to emocje mogą nękać mężczyznę, a on może nie wiedzieć, co z tym zrobić. Bo mężczyzna nie jest nastawiony w życiu na opanowywanie emocji, pracę z emocjami z drugim człowiekiem, tylko na pracę na zewnątrz domu, na zewnątrz swojego ciała, że coś buduje, coś zyskuje, coś przynosi. W ten sposób to jest. Mężczyzna nie jest kobietą. To nie jest tak ustawione przez naturę. To jest inna biologia troszeczkę. Tak? Inne tam programy funkcjonują. I jakiś mężczyzna z boku powiedział, no to przecież on dobrze zrobił, bo nie chciał jej zranić. Po prostu poszedł, na przykład, nie wiem, poszedł gdzieś tam zapalić papierosa, może się wykrzyczeć, może pojechał, nie wiem, motocyklem przejechać, żeby mu to przeszło, albo wsiadł w auto, żeby go to zrelaksowało trochę, tak? Czyli taka dosyć popularna chyba sytuacja między partnerką a partnerem. Zauważcie, że są dwa tłumaczenia tego. Natomiast tutaj może być tak, że ten mężczyzna, owszem, mógł być oczywiście narcyzem. To by pasowało, ponieważ pani opowiadała, że coś wisiało w powietrzu. Nie chciałam pytać, aby nie pogarszać sprawy. Tak? To znaczy, jeżeli takie mamy odczucia, to znaczy, że mogą po prostu ciemne siły duchowe wchodzić w ten obszar i już tutaj zaczynać coś działać, tak? Najlepiej by było dla ciemnych, żeby oni się pokłócili. Wtedy energie, które od nich wychodziły, byłoby bardzo dużo, byłyby negatywne i byłoby co zbierać. I teraz właśnie chciałem powiedzieć, że narcyz nie jest człowiekiem, bo to nie ten człowiek, to nie ten mężczyzna sam w osobowości swojej wybrał i wymyślił, że on się teraz na nią pogniewa. Tak? No wstał rano, przyszły mu jakieś myśli, może w ogóle nie związane z nią. Natomiast ona to do siebie wzięła. Tak? Ona to do siebie wzięła, ona też, to jest jednak jakiś tam, powiedzmy sobie, taki po jej stronie kłopot, może poczucie niskiej wartości, może poczucie winy ma gdzieś w podświadomości i tak może po prostu wtedy żyła.
Natomiast tutaj ciemne siły duchowe, jeżeli po jego stronie są, to one będą działać jakby presją zarówno na niego, jego dusza jak ma połączenie z tymi ciemnymi siłami i układ jakiś zawarła, to przez jego duszę te ciemne siły będą mogły wchodzić w to pole. I zresztą wchodziły, bo ta pani właśnie powiedziała, że coś wisiało w powietrzu, że ona się bardzo źle czuła, bardzo niekomfortowo, nie wiedziała, co to jest, bo próbowała jakby dostrzec cokolwiek materialnego, natomiast nie było tego, bo to było oczywiście, to był atak duchowy. To był atak duchowy, a duchowy to znaczy niewidoczny dla oczu. Więc nic dziwnego, że tego ataku nie zobaczyła. Nie zobaczyła przyczyn. Ona nawet do lodówki poszła, bo myślała, że on rzeczywiście ma, ten mężczyzna, jej partner, na myśli, że tam nie ma jedzenia. Tak? To jest właśnie takie też myślenie kobiece, które nie ujmuje właśnie obszarów duchowych. Bardzo często, bo kobiety są nastawione na sferę materialną i zainteresowanie kobiet jest bardzo często materialne. Ja wiele razy, jak dzwonię do kogoś, to się pytam, jak się czujesz, jak samopoczucie. A kobieta jak do mnie dzwoni, to co, jak tam, co zrobiłeś w domu, coś zrobiłeś, a samochód chodzi? Zauważcie, są dwa różne zupełnie podejścia. Tak? Dwa różne podejścia. Kobietę nie obchodzi, jak tą, o której myślę, nie obchodzi, jak do mnie dzwoni, nie obchodzi to, jak ja się czuję, czy mi symptomy depresyjne się pogorszyły, czy nie, czy to bardzo często kobiet nie obchodzi, ponieważ ich fokus, uwaga jest skierowana na sprawy materialne. Dlatego też tutaj może w obecnych czasach mężczyźni są niedoceniani, ponieważ tak bardzo się rozwinęły sprawy materialne. I tak bardzo dużo ludzie właśnie biorą pod uwagę materię. Natomiast przez ostatnie dziesiątki lat sprawy właśnie ideowe, duchowe zostały z tyłu wręcz. Zostały wręcz z tyłu. Jeszcze teraz psychologia idzie do przodu, ale tak jak widzicie, tutaj mówimy o psychologii osób narcystycznych i tutaj nie ma mowy o duchowej obszarze, tak? To jest też nazywane zaburzeniem osobowości, a nie podczepem od ciemnych sił, tak? Także tutaj jest taka kwestia, że póki będziemy szukać rozwiązań na wszystko w świecie materialnym i osobowościowym, póty nie będziemy tego znajdować, bo nie wszystko ma takie wytłumaczenie. Owszem, to wiadomo jest, że tak zewnętrznie to zobaczymy, to psychologia taka opisowa może nam pięknie opisać zjawisko, dzięki temu możemy podjąć jakieś bezpośrednie kroki, które dadzą nam jakąś ulgę,
będziemy mogli podjąć jakąś terapię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zjawisko duchowe może nadal zostać niezobaczone, niezauważone. Może zostać pominięte wręcz ten obszar duchowości w tym zjawisku i będą mówić, że narcyz to jest zaburzenie osobowości. W tym przypadku, jakim wam dałem, osobowość tego mężczyzny wręcz próbowała sprzeciwić się swojej duszy. Ludzie nie są aż tak bardzo negatywni. To nie jest tak, że ci narcyzi są aż tak bardzo negatywni i tak bardzo chcą złego. Ten człowiek, czyli ciało i osobowość, bardzo często są poddani swojej duszy. Zresztą większość ludzi jest poddanych swojej duszy, bo dusza ma o wiele większe energię od osobowości. I ten człowiek w osobowości ma często trudności, żeby coś otamować, żeby coś skontrolować w swoim przeżywaniu. Bardzo często ludzie nie umieją sobie tak, jak to teraz mówią ładnie psychologowie, skontenerować, uładzić, przeżyć uczuć. To kobiety mają o wiele większe umiejętności i to takie wręcz ewolucyjnie ustawione, że dla kobiety przeżywanie emocji jest po prostu kolejnym tam dniem do przeżycia i tam czasami się źle wydarzy, czasami się gorzej, czasami się lepiej i ona nie będzie tego brać aż tak bardzo do siebie. Tak? Bo życie jest takie, jakie jest, to czasami jest smutek, czasami się mleko rozleje, czasami się dostanie podwyżkę, czasami deszcz pada, tak? I to jest jakby u kobiet uwalniane mniej więcej na bieżąco. Jest podkreślane to, w jaki sposób kobiety mówią, jak rozmawiają, że kobiecy język przeznaczony wręcz jest do dzielenia się emocjami i przez to łagodzenia wpływu emocji na całą osobę. Czyli tak jak tam w którymś filmie mówiłem, że Zygmunt Freud odkrył psychoanalizę przez to, że któraś z jego pacjentek stwierdziła, że ona sama wie lepiej, co jej potrzeba i powiedziała, niech pan przestanie mówić, ja będę mówić. I Freud posłuchał jej się, mówi, no dobrze, niech pani mówi, tak? I ona zaczęła mówić i mówiła i się uspokoiła i się polepszyło i Freud zaczął myśleć o tym, że w ten sposób należy postępować z pacjentami. Niech się wygadają. I przez to właśnie tak została sformatowana psychoanaliza, że zaistniała kozetka i zaistniały te wolne skojarzenia i to, że psychoterapeuta bardzo rzadko się odzywa i pozostawia wiele czasu klientowi czy klientce do tego, żeby się wygadała. Także tutaj warto pamiętać, że przystosowanie kobiety do tego, żeby ulżyć sobie w przeżywaniu emocji, nie ma tego u mężczyzn. Mężczyzna, jeżeli ma emocje, to nawet potrafi się zasmucić samymi emocjami. Potrafią go tak przygnieść, że nie wie, co z tym zrobić. Szukać może ukojenia w działaniach zewnętrznych. Nie w takich wewnętrznych, że będzie mówić o tym. Będzie na przykład pójdzie na piwo, pójdzie się uchlać,
może brać narkotyki, może grać w gry, tak? Może patrzeć na pornografię, bo go to będzie dysocjować, jak to dzisiaj mówią psychologowie, czyli oddzielać go będzie od tego trudnego, ciężkiego przeżywania. I tu znowu jest to, że nie wszystko, co my przeżywamy, że nie na wszystko mamy wpływ, bo wiele rzeczy pochodzi od naszej duszy, a nasza dusza ma swoje własne obszary przeżywania i to ona sobie przeżywa coś, co niekoniecznie jest naszym wyborem. To jest ważne, że ludzie sobie myślą, że w obrębie swojej własnej psychiki oni są panami. No nie są. Nie są, na pewno nie są, bo dusza jest wielowcieleniowa, nieśmiertelna, chociaż nie jest wieczna, ale jest nieśmiertelna, czyli przez śmierć przechodzi. I ta dusza narasta z czasem coraz jest większa. Ja to mówię zresztą, że jest wiek duszy. I ten wiek duszy pokazuje, że ta dusza ma dużo energii. Z czasem ta dusza potrafi mieć bardzo dużo energii. I osobowość zwykle jest o wiele mniejsza od duszy. Oczywiście, gdzie może osobowość się narodzić? W psychice, w obrębie duszy, natomiast jest odrębną cząstką. W duszy jest bardzo wiele różnych miejsc, które mogą sobie się przeciwstawiać jedne drugim. Dusza nie jest jednorodna, acz jest jedna dla jednego człowieka. Są pewne jakieś wyjątki, ale są bardzo rzadkie. I dlatego mówię o tym, że osobowość może być pod wpływem duszy i może sobie nie radzić. I mówi się, człowiek nie radzi sobie z sobą, ma ze sobą problemy. Czyli z kim? Z własną duszą. Bo dusza ma jakieś pomysły od czapy, a człowiek potrzebuje po prostu jakoś żyć. Nawet by chciał mieć. Ma takie proste, zwykłe pragnienia, żeby w miarę tam przyjemnie przeżyć życie. A dusza nie. A dusza chce się na tym odegrać, tutaj zrobić karierę, tutaj wziąć, komuś dołożyć, tutaj spłodzić dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także w duszy jest karma. Ja mówię, że postawy duszy to jest karma. Postawy, czyli pewne programy, pewne jakieś pomysły na życie, które dusza przyjęła. Przyjęła i ona chce przeprowadzić te postawy. Jeszcze fajnie jest, jak jest tylko sama dusza, ale tak jak w przypadku narcyzów, jeszcze pojawiają się ciemne siły duchowe i wtedy ta dusza jest zagarniana. Wtedy pojawia się kontrakt między duszą a ciemnymi siłami duchowymi u narcyzów i ja mówię, że to jest albo na przykład symbiont, albo nazwać to można krokodylem. Taka wtyczka od ciemnych sił duchowych, która właśnie powoduje nadludzkie możliwości. To nie jest przypadek, że ci narcyzi, oni są tacy atrakcyjni. To nie jest przypadek, że oni są tacy przebojowi, tacy wspaniali, potrafią się zrobić, potrafią zabłysnąć, potrafią przyciągnąć. Osobowość sama tego nie zrobi. Nie zrobi tego do tego stopnia, do jakiego dusza, mając właśnie te podłączenia, jest w stanie to zrobić. To, że bardzo wielu na przykład szefów firm jakichś, czy prezesów, czy jakichś ludzi jest narcyzami, to dlatego właśnie, że ciemne siły duchowe
uważają, że to jest ich pole, że to jest ich świat. Jak to mówi pan Wiesław od ojca Pio, ten świat do kogoś należy. To nie jest świat, który jest od tak sobie. W obszarze samsary, ja dodam, czyli w obszarze tej świata dusz, jest właśnie system zarządzania tym światem. Ciemne siły mają swoją hierarchię i tam są też siły wyższego szczebla, to się nazywa od Sumeru Anunnakami, tak, czyli półbogami, czyli archontami. W Nowym Testamencie jest słowo archont, czyli zarządca. To są siły ciemności, siły, które są określane w języku greckim w Nowym Testamencie, że to są siły powietrza, w powietrzu, czyli coś, czego nie widać, bo w powietrzu widać tylko chmury, ale tych sił nie widać. I to, co pani tutaj w filmie powiedziała, że coś wisiało w powietrzu, no co? No właśnie energię od tych po prostu wysłanników, od archontów. Archonci to są zresztą, można powiedzieć, arche to jest pierwotny, dawny, to są właśnie te siły tych dawno to już tutaj już istniejących istot. Duchowych, bo tutaj jest, ja to nazywam też samsarą duchową. To jest duchowość, ale przelotna. To nie jest ostateczna duchowość. To jest niższy świat. No dobrze. Także na koniec już powiedziałem trochę więcej na temat struktury tego, jak to narcyzm z czego czerpie. Czerpie oczywiście z ciemnych sił duchowych, które zasilają poszczególnych narcyzów i tak jak w bajce Pan Twardowski, te osoby w dzisiejszych czasach również podpisują w cudzysłowie cyrografy, tylko że bardzo często się to dzieje bez świadomości osobowości. I tak, dajmy na to, jakiś prezes firmy może mieć supermoce, właśnie super energię na podorędziu własnej osobowości, może być niezwykle przekonujący, może być, jak to mówią, przebojowy wręcz, tak? Przebojowy i taka przebojowość, taka, jak to można powiedzieć też, aktywność może od niego iść, tak? Że on tego chce tak bardzo, on tutaj tak bardzo jest zaangażowany i tak dalej, i tak dalej. I żeby ludzie wiedzieli, skąd te siły takie tak mocne, takie waleczne siły są, skąd, jeżeli by wiedzieli, skąd te siły są, że pochodzą one od ciemnych sił duchowych, to by mogli zobaczyć, że jednak wiele osób posługuje się tymi ciemnymi siłami i wielu narcyzów, czyli ludzi, ma wspomaganie. I to jest coś więcej niż tylko ich własna osobowość. To jest coś więcej i no jakby to powiedzieć, ta współpraca jest współpracą z ciemnymi siłami i każdy narcyz w pewnym momencie będzie
szukał żeru. Ja to nazywam, że tacy, to są niekiedy, powiedzmy sobie, takie energie żniwiarzy, że przyszli tutaj, żeby zebrać energię dla siebie, jak żniwa, a my będziemy im oddawać nasze energie. Przynajmniej oni by tak chcieli, tak? I w tym momencie osoba człowieka, który się nazywa narcyzem, który jest nazywany narcyzem, stanowi jakby narzędzie do zbierania tej energii. I dlatego to powoduje właśnie zaburzenie pola energetycznego. Dlatego tak przykro, nieprzyjemnie jest w odczuciach w pobliżu takiego narcyza. Dlatego pani przez ileś lat miała poczucie winy. Dlatego przez ileś lat jej dusza automatem na siebie chciała brać winę za to, co jej partner wyrzucał, tak? Bo też osoba narcystyczna projektuje na zewnątrz, tak jak mówią psychologowie. Nie chce popatrzeć się do siebie, bo by mogła zobaczyć diabła, więc wyrzuca tę energię z siebie, a energie po prostu negatywne ta osoba bardziej wrażliwa przyjmuje i oskarża siebie. Jeżeli ma niskie poczucie własnej wartości, jeżeli była poniżana, jeżeli nie była wspierana odpowiednio w dzieciństwie, no to będzie domyślnie oskarżała samą siebie. No i takim pierwszym zabiegiem jest właśnie to, co pani powiedziała, zobaczyć do tej lodówki, czy tam rzeczywiście nie ma jedzenia, czy jest. Bo jeżeli jest, to znaczy, że ktoś mnie tutaj robi w balona. Natomiast też nie należy od razu oskarżać tego człowieka, narcyza, bo on, tak jak zresztą w wielu filmach na YouTubie jest powiedziane, ten narcyz sam z sobą nie daje sobie rady. Z sobą, czyli z własną duszą, a przez nią też i z tymi energiami ciemnymi. Bo tam jest degradacja. W narcyzie dzieje się degradacja. Narcyz schodzi do grobu, jak to Autentyczny powiedział na swoim kanale w którymś filmie. Schodzi do grobu. Sam sobie w cudzysłowie grób kopie. Jeżeli tylko go zostawić i nie wspomagać go, to się narcyz degraduje. Zobaczcie sobie na alkoholików. Alkoholik pije i się w końcu zapije, jeżeli nic ze sobą nie będzie robić. Także tutaj jest dynamika bardzo mocna, ale to nie jest dynamika od osobowości. I narcyz nie jest człowiekiem. Narcyz jest zjawiskiem od ciemnych sił duchowych. Narcyzem można nazwać właśnie tą ciemną siłę, która wchodzi tutaj, a nie już tego samego człowieka. Ten sam człowiek jest biedny i pokrzywdzony, bo stał się kanałem, channelem do przesyłania po prostu energii z ciemnej strony. I tak jak pan Twardowski w bajce został oszukany, można powiedzieć, tak? Ale też sam był naiwny. Także tutaj w naszym świecie trzeba być bardzo, bardzo mocno uważną, żeby zobaczyć zarówno te ataki, którym już podlegamy, żeby zobaczyć tą naszą historię, którą przeszliśmy, w
której zapewne też mieliśmy z tymi siłami do czynienia nieraz. I jeżeli to będziemy widzieć, będziemy mogli to rozczytać, będziemy mogli to zobaczyć. I pokaże nam się cała pełnia zjawiska, bo nic nie jest ukrytego. Jezus mówił, że to, co ktoś by chciał ukryć, to będzie z dachów wykrzykiwane. A w dzisiejszych czasach mamy ten czas właśnie. To jest epoka wodnika, epoka wzrastającej prawdziwości. Wszystko może być dostrzeżone i zobaczone, jeżeli tylko się chce. Także życzę Wam zobaczenia realności i odnalezienia rozwiązania dla siebie. I dobrego życia Wam życzę. Na razie, miłego dnia.